Witajcie tym przepięknym widokiem. Witam Państwa. Jest 7 marzec. Bardzo często ta sarenka przychodzi sama, ale czasem pojawia się wraz z 2 innymi. Pierwsze kwiaty, które zakwitły u nas, to krokusy. Ale film ten nie o kwitnących krokusikach, lecz o kwiatkach cebulowych, takich, które sadzimy wiosną. Żadnych owadów brzęczących jeszcze nie słychać u nas, ale już niedługo zacznie się. A jeszcze zobaczcie, jak mają do siebie to roślinki cebulowe, że ile by człowiek ich nie nawykopywał, bo chce przenieść w inne miejsce, przesadzić, to i tak taką ilość potrafi się ominąć ich. No dobra, niech rosną jak chcą. Dziś od rana prace, takie, które wymagają schylania się. A że po zimie człowiek nieprzyzwyczajony, to i uda bolą, i kręgosłup. Poprzynosiłam donic w różnych rozmiarach, napełniłam je ziemią na różną wysokość. Ziemia ogrodowa, z torfem odkwaszonym, z perlitem, z wermikulitem. Tak wygląda wermikulit. Kto nie wie? Oraz taki suszony kurzak. No i to wszystko było wymieszane w kastrze i napełnione doniczki. Podlane wszystkie. Starałam się segregować odnośnie wielkości, no ale na razie podstawek mi zabrakło. Zamówiłam kuwety transportowe, więc przyjadą na dniach. Ale dzisiaj będę sadziła między innymi te roślinki, które kupiłam bardzo późno na wyprzedaży za grosze, można powiedzieć, patrząc na cenę, jaka jest w sezonie. W związku z tym, że dziś je sadzę, to pokażę, jak wyglądają cebulki. Ale wcześniej pokażę narzędzia, które są potrzebne każdemu ogrodnikowi. A narzędzia znajdują się w takiej wielgachnej torbie. Uważajcie, zaraz pokażę Wam. Te narzędzia mogą jeszcze służyć do czegoś? Czytamy tekst. Pijąc kawę też można być ogrodnikiem. A więc uchylmy rąbka tajemnicy. Kolego Pawle, dziękuję Ci za prezencik. A jakiej wielkości jest ten wór, w który spakowane są narzędzia? Oto on. A w nim dla każdego ogrodnika przydatna jest łopata. Rzecz absolutnie niezbędna. Ciężka. Ho, ho, ho. To jest pierwsze narzędzie. Drugie narzędzie są to widły. Drodzy Państwo, widły, takie stylowe widły. Ciężkie również. No niesympatyczne narzędzia? Jak najbardziej tak. Zatkało mnie, jak
Otworzyłam ten maleńki pakunek. To są widły. I jest jeszcze trzecie narzędzie. Co to będzie? Szpadel. No, ten to nabierze furę ziemi. No dobra, to już tak żartobliwie i zaczynamy pokaz, jak wyglądają bulwki. Kolego Pawle, pozdrawiam. Państwa też pozdrawiam. Jedyne bulwy, które namoczyłam, to te. Tu widać zawilec, czyli anemon, odmiana de Cayenne, miks kolorków. No i weźmy tu, wyłówmy szpadelkiem. 5 godzin moczą się te bulwy. Taka wielkość. Tu jest drugi z zawilców. Saint Bridget, miks kolorków. I tu już są okazałe, znacznie większe bulwy. Nie wiem, którą stroną sadzić. Na razie mam ten problem, bo nigdy nie sadziłam. Nie kupowałam. Chyba tak jak teraz. Zobaczymy. W razie co, to piszcie Państwo. Ja poukładam to na ziemi. Taka wielkość. I kolejna roślinka jest to jaskier, czyli Ranunculus, miks kolorów, 20 pazurków takich. Napiły się wody, troszkę zwiększyły objętość, były bardzo suche. To wiem już, że pazurkami do dołu, tak jak teraz. A teraz kolejne roślinki. Ja już porozkładam i pokażę dopiero. Na zawilcach już mi się zagadka rozwiązała, bo praktycznie na wszystkich, nawet na tych najmniejszych, gdzieś jakieś szczątkowe korzonki są widoczne. Czyli to jest dół. Tu mamy, stąd będą pędy wychodziły. Chyba że się mylę, no ale korzonki ewidentnie widać. To nie jest coś przyklejonego. A od biedy można kłaść na boku, na półgwistka. I zielone samo będzie ciągnęło do góry. Tu również korzonek jest widać. Bardzo podobają mi się te cebulki jaskrów. Po prostu w ziemię wbijamy pazurki. Bardzo przyjemne sadzenie. No zobaczcie. Ciekawe, czy to zakwitnie, czy da radę? Żywe jest. Jaskrów zamiast 20 cebulek jest 24. Ale może dlatego, że się rozdzieliły. Te były ze sobą niby mocno zrośnięte, ale jak złapałam, to zaczęły pazurki z pazurków wychodzić. Powstały 2. W każdym razie 24 jaskry. Brunia, cześć. A oto cebulki Ixi, odmiana Hogarth. Te są największe. Mam 4 odmiany. Marquette. Tu jest Paniculata Eos. 11 tych było. Więcej o 1 sztukę. No, to już życie pojawia się na środku. Mały kiełek. Ale ta Ixia Marquette, czy jak to się wymawia, ma już większy kiełek. Szybciej się budzi do życia. Ciekawi mnie, jakimi roślinkami okażą się Ixie. To są pierwszy raz przeze mnie kupione. Czy to będą jakieś pokładające się, czy może jakaś mszyca będzie lubiła bardzo je. Zobaczymy, jak coś z tego wyjdzie. Byle nie przesuszyć i nie przelać. Ale przelanie nie grozi, bo donice mają otwory. A sarenka ani myśli odejść dalej. To jest miejsce. Poletko sąsiada nieżyjącego już.
My i każdy z sąsiadów dbamy o to, by nam drzewa nie wyszły na posesję, więc my tu przejeżdżamy glebogryzarką, a sąsiedzi albo kosą, albo kosiarką. I widzę, że sarence najbardziej podoba się ten teren, gdzie my glebogryzarką robimy. Chyba po prostu dobra roślinność świeża odrasta, bo ona najczęściej tutaj się stołuje. Ta sarenka i pozostałe dwie, których już nie widziałam jakiś czas. Roślina wykopana. Łopata funkcję spełniła, można by powiedzieć. A jaka to roślinka? Śniedek wątpliwy. Najbardziej zielenina się w tej cebulce wysunęła, natomiast tu jest cebulka, nie wiem czy nie martwa, albo mocno ususzona. Na piękny pomarańczowy kwiat kwitnie ten kwiatuś. Wszystkie te roślinki, które sadzę dzisiaj, te cebulki, to są dla mnie nowości. Poza tymi, które znajdują się w tej torebce. Miałam je, ale nie doczekałam zakwitu. Prawdopodobnie przesuszyłam cebulki, bo nic nie wykiełkowało. Dichelostemma. Dwie odmiany. Tak wyglądają ich cebulki. Kolorystycznie różnią się. Łuska. Tu mamy brązową. Tu mamy jasno-beżową. I małe cebulki rodzą się. Kolejne to szczawiki, ale tu są bardzo, bardzo drobniutkie poza tą cebulki. Zaraz pokażę tą dużą. A tu mamy średnią wielkość. A tu spójrzcie. Takie maleńkie. Szczawik chilijski. Adenophylla. Tylko w przypadku tej odmiany, z tych 7 czy 8, które mam, jest taka różnica w wyglądzie. Od Cebule.pl ogólnie kupione są te cebulki, które sadzę dzisiaj, i od Benexa. Tu będzie rarytas, kwitnący na żółto, niestety, tylko jest w opakowaniu. Czekajcie, ale to zaraz. Najpierw zobaczcie wielkość. No, na łopatę ledwo co wejdzie. Twarde, mnóstwo ku górze uniesionych łusek. To nie są łuski. Tu już mamy bardzo twardą część. Podoba mi się cebulka tego szczawika. One wszystkie mają taki piękny wygląd. Wpiszcie Państwo sobie nazwy. Teraz pokażę ten, który ma kwitnąć na żółto. Szczawik trójkątny. On w nazwie miał jeszcze podane... A nie, okej. To nie to. Dobra. Trójkątny. Tak. Ken Aslet. W takim papierku. Znajdują się 3 cebulki. Żywe, podsuszone, ale zielone, jeszcze nie zaschnięte pędy. Także szybciutko sadzić trzeba. One dadzą radę. Na szczęście nie wyschły te łodyżki. I tu mam drugie opakowanie jeszcze. Jeszcze nie było otwierane, zatem zobaczmy, co tu się kryje. Chyba nie ma nic. Nie, musi być, musi być. Jak sytuacja?
jeden. Momencik. No i tu jest gorsza sytuacja. Drugi żyjący i trzeci bardzo maleńki. Zdaje mi się, że ten szczawik, Ken Aslet, był najdroższy ze wszystkich. Teraz nie pamiętam, ale jest, słuchajcie Państwo, film z otwierania przesyłki. Proszę wpisać ze 2 miesiące temu. Przesyłka, Mardar, cebule.pl, wyprzedaż i tak dalej znajdziecie. Jeszcze tu jest taki napis: Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior. Bardzo ładne lilie mają. A szczawiki to są po prostu malutkie. Będą mniejsze od tych. A sarenka nadal jest. Coś Wam pokażę. Tak, sarenko? Ze 2 lata temu weszły na teren ogródka. To znaczy jedna sarenka weszła na teren ogródka. Takim oto wąskim wejściem. Takim wąskim, dosłownie. Biegała tu po stanowisku arbuzowym. Teraz tu żyto rośnie. Biegała. W panice chciała uciec. Waliła łbem o ogrodzenie. Mąż uchylił. To było ciemno. Skrzydło jedno ogrodzenia. Uciekła. Ale tak waliła biedulka kopytkami. Tylko metal brzęczał. A tak wyglądają cebulki odmiany Hirta Gothenburg. Tylko 3 sztuki. Z tak już wielgachnym pędem, długim. Bardzo długie, wyciągnięte łodyżki, ale tu widoczne są, zobaczcie, takie ząbki. To są korzonki, więc ten pęd przysypie ziemią dosyć długo. A tu na końcu już listki są. Na razie żółte. No bo i cóż, brak światła miały. Ale żyje. A że wyciągnięte, nic nie szkodzi. Gdy przyjdzie czas przysypywania ziemią, trzeba będzie bardzo delikatnie to zrobić. Bardzo delikatnie. A teraz odmiana Autumn Pink. 3 cebulki. Widać kolorystykę łusek, zależnie od odmiany. Jest tu cebulka, z której chyba nic nie będzie, zobaczcie. Ma zczerniałą końcówkę. 2 pozostałe żyją, są zielone. No i nasz szpadelek dla porównania. Teraz coraz mniejsze doniczki będę dawała. Im mniejsza cebulka, tym ciut mniejsza doniczka. Ale zobaczcie, tu jest takiej wielkości, że aż nie chce mi się tego sadzić. Jak ziele angielskie, lekko wydłużone. Może i ciut nawet mniejsze. Odmiana jak obtusa. Napisano 3 sztuki, ale dano 4. Przeprawiłam. Nie wiem, czy to będzie żyło. Zupełnie nie wiem. Czy to jest martwe? Spójrzcie. Zobaczymy. Oto odmiana, gdzie tylko jedna cebulka jest. Golden Cape. To jest przedziwnie ułożona jakby trąbka, kielich ku górze, czyli spiczastą część ma na dole, otwiera się ku górze, żółty, jakby kreski, spirale. Zamówiłam 2 sztuki.
też tak cenowo ciut drożej. Oczywiście i tak grosze, porównując cenę, jaka jest normalnie. Ciekawa jestem, ale wątpię, czy te szczawiki, które no właśnie ja zakupiłam, które nie są takimi pospolitymi, będą się ładnie namnażały, jak w przypadku tego typu szczawików. One są jako gratisy często dodawane. No mnożą się na potęgę. Ale pewnie nie będą się tak mnożyły, bo i cenę by miały odpowiednio niższą. A tu zobaczcie, jeden ze szczawików zasuszone ma po kwitnieniu. Trzeba już to wynieść, bo do domu chowamy na zimę cebulki. Trzeba to wynieść, podlać, do ciepłego pomieszczenia wstawić i zaraz wypuszczą zielone. I będą się rozrastały dalej szczawiki, póki nie przesadzimy. Będą się tak rozrastały jak te oto chryzantemy. Słuchajcie, niesamowicie. Tam było sadzone, a one przez tą zimę, to jest druga zima za nimi w gruncie, wychodzą w tą stronę. Trzeba tu jeszcze wygrabić. Chryzantemy zimujące, mrozoodporne. No i proszę, z wyjściowego miejsca nasadzenia. Tak, ale nie wszystkie chryzantemy się tak pięknie namnażają. Czyli w przypadku szczawików myślę, że tak samo będzie. Zostały nam co? Dwie odmiany. Odmiana Pink Wonder, ale tu widzę, że nic nie będzie, przynajmniej z jednej cebulki, ponieważ jest zczerniała, wysuszyła się zbytnio. Łuska z niej opadła. A jak tu, no nie wiem, ta jest najsilniejsza, twarda. Ale czy zakwitnie? Ma końcówkę zczerniałą. Może po prostu już pęd wyszedł wcześniej i zasechł. Czas pokaże. Ostatnia odmiana to double, trouble, tak piszemy. I widzieliście Państwo, jak różną wielkość mają cebulki szczawików. Tak, Bruncia? Sarenka uciekła. No i takiego badziewka nie lubię sadzić. Takiej drobnicy. Ale trzeba, by coś z tego było kiedyś. A teraz większe cebulki. Hyacynt kalifornijski. Inaczej. Brodia EA. Mamy różną wielkość, różny kolor łusek. Dwie odmiany. Hyacynt kalifornijski. Brodia EA Babylon. Tu jest widać nawet takie już korzonki u tej cebulki. Widać na dole włoski. Zielone wypuszcza. Dla porównania łopata. Tak. A teraz Brodia EA Triteleia rudy. Inny kształt już jest cebulek. 5 sztuk 10. Tu już mamy konkretne, prawda, cebulki. Te posadziłam już do takich większych donic. Gęsto, pewnie za gęsto. Ale nie znam tej rośliny. Nie wiem, niech ona będzie w kupie. Tu ziemią przysypię troszkę więcej. Dotąd się podniesie poziom ziemi. Tu również. Zielone i tak wyjdzie, jak będzie chciało. To by było na tyle. Wszystkie posadzone cebulki poza słuchajcie, liliami. Ale lilie to już żadna filozofia. Może przy okazji czegoś pokażę, jaki stan jest, bo one zimują tu no długo, tak? 2 miesiące. Mróz, nie mróz, ale żyją. Widać, tu jest żywy korzeń. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Kupujcie Państwo na wyprzedażach, bo warto. Przyjdzie czas, to będziecie sadzić. A filmik zakończę widokiem na już pękające kwiatki derenia.
To jest odmiana żółto-owocowa korałowej marka. Można robić przetwory, nalewki, soki, kompoty, zamrozić owoce, w zimie wyciągnąć, zmieszać z innymi zamrożonymi owocami i mieć kompoty. Każda część derenia jadalnego jest zdrowa, mega zdrowa, a odmian posiadam 10, 13. Szkółka o nazwie Kornus, którą prowadzi pan Mariusz Zasępa, ma przeogromne bogactwo odmian i o prawie czarnych owocach. Dereń jadalny, czyli Cornus mas, a derenie tniemy w lipcu wtedy, kiedy równocześnie z dojrzewającymi owocami pojawiają się takie oto zawiązki. To wtedy będzie wiadomo, gdzie ciąć derenia. Specyficzna roślinka. Do widzenia, wszystkiego dobrego.